Co? Ja? Twitch! Dziewięć24. Co ja twitchę? Ano twitchę The Ascent, cyberpunkową strzelankę od szwedzkiego studia Neon Giant. Ta recenzja będzie się składać w większej części z fragmentów moich streamów, w których dzieliłem się wrażeniami na gorąco. Wrażenia te, ostrzegam, nie są pozytywne, bo niestety muszę was przestrzec, mimo całego hype'u kręconego wokół tego tytułu, to perfidna, zbagowana budżetowa, którą podejrzewam o bycie eksperymentem w machine learningu, zarówno w warstwie fabularnej, jak i mechanikach gry. Zacznijmy od optymalizacji. Gra stoi na Unreal Engine 4 i obsługuje zarówno DirectX 12, jak i z myślą o starszych kartach DirectX 11. Na tym drugim chodzi płynnie. Nad tym pierwszym, no cóż. No dobra, CPU jest obciążony tak mniej więcej w 2/3, karta graficzna w połowie. A gra i tak kurwa poci się, żeby wyciągnąć więcej niż 40 klatek, więc ja się zapytuję, o chuj chodzi z optymalizacją tej gry, bo jest to po prostu jakiś smutny dowcip, no po prostu jakiś chory żart. Tak. Na Intel Core i7 8 generacji RTX 2070 Super gra ma zapas mocy, a i tak poci się, żeby wyciągnąć 40 klatek na sekundę. Włączanie i wyłączanie ray tracingu nie robi różnicy, próbowałem. Różnica wynosiła 5 do 10 klatek. Fabuła jest w tej grze wymówką. Zaczynamy jako kanalarz w korporacyjnej arkeologii i akurat jednego dnia korporacja ogłasza, że zwija szmaty. Dla nas oznacza to, że musimy strzelać do wszystkiego, co próbuje nas zagryźć, zastrzelić, zatłuc świetlówką, pociąć kataną albo wysadzić w powietrze w samobójczym ataku. Generalnie przez połowę czasu nie wiesz, o co chodzi, a przez drugą połowę strzelasz. Więc nie masz czasu się zastanawiać, o co właściwie chodzi w całym tym burdlu. Cokolwiek nietypowo, gra jest cyberpunkiem, ale z niewiadomych powodów na obcej planecie. Bo przecież science fiction dzieje się zwykle w kosmosie, no nie? Podstawowe założenie. Zróbmy grę cyberpunkową. Cyberpunk. Definicja. Nurt literatury science fiction. Dobrze, osadźmy grę na obcej planecie. I czymże byłaby fabuła bez plot twistu? Jeden dostajemy tak gdzieś w 1/3 gry i nie ma on sensu. Przecież to nie miało najmniejszego sensu. To było zwyczajnie, absolutnie kurwa głupie. Nagle po prostu tak żenująco z dupy wzięty Deus Ex Machina, to jest, no to jest chory żart po prostu. Ja nie wymagam od fabuły dużo, ale ta gra nawet nie dostarcza tego. Na domiar złego, oryginalność też leży i kwiczy. W pewnym momencie musimy odwiedzić kryjówkę hakerów, w której gra sobie radośnie jakieś reggae. Jeśli gdzieś to już słyszeliście, nie. Tym razem nie mamy do czynienia z hajtańczykami, a tylko z jednym niebieskim kosmitą, który nawet nie ma karaibskiego akcentu. Nie. Tylko fabuła poszła na piwo i zamieniła się w taki skrajnie wkurwiający ciąg absolutnie nielogicznych Deus Ex Machina. Jeśli scenarzysta był człowiekiem, to musi cierpieć na ADHD. Jednak pewne rzeczy każą mi sugerować, że mamy do czynienia z eksperymentem w tworzeniu fabuły za pomocą sztucznej inteligencji. Ta fabuła nie ma sensu. Generalnie ta gra sprawia wrażenie, jakby robiła ją AI, która niby ma zdefiniowane co jest co, ale nie do końca rozumie, jak to wszystko powinno być poskładane do kupy, żeby to działało.
Gra z założenia funkcjonuje w rzucie izometrycznym, z celowaniem po płaszczyźnie podłogi, z możliwością podniesienia broni z biodra do ramienia, żeby strzelać te 30 cm wyżej, bo na przykład przeciwnik stoi za osłoną albo na schodkach. Niestety, jeśli wejdziemy za ścianę czy kolumnę, to na dobrą sprawę nie widzimy tam nic. Tak, jeżeli was wkurza, że nic nie widzicie, jak się chowam za kolumną, to informuję, że mnie też wkurza, że nie widzę. Co gorsza, czasem dla efektu dramatycznego albo ukrycia braku interesujących rzeczy na danym obszarze, kamera zmienia perspektywę. Normalnie nie utrudniano to nam nawigacji ani celowania, za wyjątkiem jednego korytarza, w którym, żeby nie było łatwo, atakują nas przeciwnicy. A jebać was! No. No ciężko było ich w ogóle trafić przy tej kamerze. Gdzieś kurna celuję tym laserem i nawet nie widzę gdzie. System questów to również kolejna katastrofa. Oprócz głównej linii fabularnej mamy do czynienia z masą questów pobocznych zaprojektowanych w tak nieintuicyjny sposób, że nie wymyśliłby tego żaden człowiek, który w ciągu ostatnich 30 lat zagrał chociaż w jednego komputerowego RPGa. Co chwila dostajemy poboczne zadania, do których z założenia brakuje nam nawet kilkunastu poziomów doświadczenia, albo, o czym gra nie raczy nas poinformować, wykonania nawet kilku zadań z głównej linii fabularnej, żeby odblokować kolejny obszar świata gry. Poza tym ja chciałbym wiedzieć, jaki tępy cipsztok, jaki po prostu ćwok na skalę galaktyczną wydumcył sobie, że zadań pobocznych nie da się, można je zacząć, ale nie można ich skończyć, dopóki się nie zrobi totalnie niezwiązanych questów głównych. To jest kurwa tak fatalnie zły game design. Najgorszy przykład to zadanie z odzyskaniem walizki zgubionej w porcie kosmicznym. Otóż znajdujemy tę cholerną walizkę i zaczyna się gówno. Wskaźnik w teorii powinien prowadzić nas do NPC-a, który ma walizkę odebrać. W praktyce... Aha, tu powinien być NPC, ale go kurwa nie ma. Dopiero po kilku godzinach gry spędzonych na robieniu kolejnych zadań z głównej linii fabularnej musimy iść do pewnego nocnego klubu. Jak się okazuje... Aha, i nagle... Wskaźnik się przesunął i ona już nie jest na środku placu, tylko w klubie, który otworzył się dopiero teraz. Kurwa, co za debil robił quest design do tej gry, że nie da się misji pobocznych zrobić, dopóki się nie dojdzie do odpowiedniego punktu w fabule, mimo że misja odblokowuje się w chuj wcześnie, więc powinno się ją też w chuj wcześnie oddać, tylko że się nie da, bo jakiś tuman sobie kurwa wymyślił inaczej. Niestety w samym klubie zaliczamy gigantyczną kapiszonadę rodem z Johna Wicka, owocującą paniką wśród cywilów. Co to oznacza? Aha, i nie mogę tego questa oddać, bo właściwy NPC uciekł w panice. Kto to kurwa projektował, ja się pytam. Po prostu to jak zaprojektowany jest quest design w tej grze, to kurwa woła o pomstę do nieba. Po prostu czegoś tak spierdolonego nie widziałem nigdy dotąd, a grałem już w najgorsze szroty. I dopiero po ukończeniu kolejnej misji fabularnej możemy wrócić do klubu i wreszcie oddać tę cholerną walizkę. Po drodze odblokowujemy również łaźnię, z której mamy za zadanie, poboczne oczywiście, przynieść komuś słoik z wielkiej wanny, w której pluskają się mali zieloni kosmici z wielkimi spiczastymi uszami, wyglądający jak kiepska kopia Mistrza Jody. Okej. Gościu właśnie kazał mi przynieść wodę z wanny Mistrza Jody. Nie rozumiałem popytu na wodę z wanny tej, jak ona się nazywa? Jezus. No zapomniałem. Generalnie, wiecie, różowa peruczka, twarz nieskażona inteligencją.
prostaki rzucają w nią hajsem i spodziewają się nie wiadomo czego. No to popytu na jej wodę z wanny nie rozumiałem, a nie rozumiem tym bardziej popytu na wodę z wanny Mistrza Jody. Nie ma cyberpunkowej gry bez hakowania. Niestety w The Ascent hakowanie polega na zbieraniu ukrytych na mapach ulepszeń, które stopniowo i bardzo nieintuicyjnie pozwalają nam za naciśnięciem jednego przycisku otwierać drzwi, skrzynki, opróżniać automaty z apteczkami i bateriami do wszczepów, wysuwać wieżyczki z podświetlonych kółek na mapach, etc. W dodatku ulepszeń tych na wszelki wypadek jest w grze 12, o 2 więcej niż potrzebujemy. Na wypadek, gdybyście nie chcieli szukać, bo kilka z nich gra wpycha nam na siłę w głównych questach. Dobra, duże ilości naraz apteczek, to mnie cieszy. To jest kolejny znajdziek. Jest to Cyberdeck Upgrade, tak? Aha, Cyberdeck Maxed Out! Czyli znalazłem gdzieś bonusowy upgrade cyberdecku. Jako że mamy do czynienia ze strzelanką, to musimy mieć jakąś broń. Owszem, mamy 30 modeli broni, każdy z nich możemy upgrade'ować, ale po pierwsze one nawet nie próbują być zbalansowane, a po drugie upgrade'y dają niewiele. Każdy poziom zwiększa obrażenia o 1-2 punkty na pocisk i nic poza tym. Broń na 8 randze nie jest równa broni na 8 randze. A nawet zadaje mniej niż broń na 4 randze. Powiedziałbym, nawet czasem zadaje nawet mniej niż na 1. To jest kurwa taki bullshit, że ręce opadają momentami. Oprócz broni mamy też 2 rodzaje umiejętności. Wszczepy i umiejętności taktyczne. Te pierwsze dają nam na przykład zadający chore ilości obrażeń cios pięścią, wybijający wszelkie głupoty z pobliskich przeciwników, czy mają chroniące ich przed ostrzałem tarczę, czy nie. Co lepsze, dostajemy go na początku gry i ma on tylko 3 sekundy cooldowna. No podejdź. Mówili, żeby zachodzić ich z flanki. Z flanki powiadacie. Niestety część umiejętności jest zbagowana. Na przykład użycie holograficznego smoka paraliżującego przeciwników, kiedy przeładowujemy broń, pozbawi nas możliwości strzelania, dopóki nie wejdziemy do ekwipunku i nie zmienimy broni na inną. Widzę, że tropienie węża tudzież smoka sprawdza się tu zaskakująco dobrze. Oj, chyba cywilant niechcący ze smoka dostał. Ej, broń mi wyzniknęło! O chuj leci! Nie mam broni! Nie mam kurwa broni! To oni sobie jaja robią w tym momencie? Zresztą to nie jedyny bug. Absolutnym szczytem szczytów i gównem na Mount Everest był boss, który miał się pojawić po cutscence, ale tego nie zrobił. Aha, fajnie, gra się zbagowała w dupę. Był boss i chyba go nie ma. A jakbym wyszedł z gry i wczytał save'a ponownie? Mamy też takie kurioza jak głupiejąca AI pojedynczych przeciwników, którzy stoją w miejscu i nas nie widzą. Dobra, gdzie jest ten zjebany ratlerek? Ej, zjebany ratlerku! Aha. Ej, widzicie tego amatora? Fajnie działa ta AI. No bardzo fajnie. Tylko że nie. Podczas gry możemy również zbierać skórki do broni i nowe podkoszulki dla postaci, no przynajmniej dopóki nie będziemy musieli z gry wyjść, bo nijak się one nie zapisują i przy każdym odpaleniu gry musimy je zbierać od nowa. Aha! I wszystkie weapon skiny znalezione podczas wczorajszej sesji gry wyparowały. Dlaczego? Bo pierdol się o to dlaczego. A na koniec polonizacja. Moje zdanie na temat polskich lokalizacji znacie, a jeśli nie, to przypominam. Gardzę nimi, bo w przytłaczającej wielkości są spartaczone. Tu niestety nie jest inaczej. Polskie tłumaczenie jest tak fatalne, że po prostu nie zdzierżyłem i je wyłączyłem, bo no błędy rzeczowe, a nawet błędy ortograficzne. Jeżeli
polonizacja ma błędy ortograficzne, to w tym momencie nie mamy o czym rozmawiać i taka polonizacja w ogóle leci do kosza. Pomijając błędy rzeczowe, ktoś przepuścił nawet błędy ortograficzne, jak pisanie użyte przez RZ. Użyte przez RZ. Kurwa. Kurwa, ja pierdolę. Ludzie. Pisać użyte przez RZ. Kto kurwa kontrolował jakość tego tłumaczenia? Bo domyślam się, że nikt. Co gorsza, mimo że mamy 2021 rok, a Steam ma już od dekad zaimplementowany wybór języka gry w swoich opcjach, to gra nie wykorzystuje tego. Musimy to zrobić w inny, dużo bardziej młotkowy sposób. A tymczasem kontynuujmy zabawę, ponieważ udało mi się grę zmusić do działania po angielsku. Żeby to zrobić, trzeba było użyć argumentu linii komend. Argumentu linii komend w normalnych warunkach przestaną używać gdzieś w okolicach późnego Windowsa 9.8, ewentualnie wczesnego Windowsa XP. Więc co tu się odkurwia? Przepraszam, najmocniej. Podsumowując, jeśli chcecie się męczyć z fatalnie zoptymalizowaną cyberpunkową strzelanką z elementami RPGa, z wielkiej łaski nieco tańszą niż tytuły AAA, to kupcie sobie Cyberpunka 2077 na najbliższej przecenie, bo The Ascent nie broni się absolutnie niczym.